Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Surowce, co dalej? Czy dadzą wsparcie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zachęcam także tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zachęcam także do dłuższego niż zwykle oglądania bloków reklamowych na kanale, ponieważ wszystkie przychody reklamowe za listopad zostaną przekazane w formie prezentów pod choinkę potrzebującym dzieciom z polskiej ściany wschodniej. Dziękuję za wsparcie i zaczynamy. Surowce, co dalej? Czy dadzą wsparcie? Jak wiemy, na przestrzeni ostatniego tygodnia rynek bardzo wyraźnie zmniejszył oczekiwanie co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w efekcie danych o inflacji, co spowodowało następny wysyp popytu na ryzyko i wyciągania indeksów giełdowych tak wysoko jak się da. Mija tydzień, a tutaj od danych o inflacji, jak widać, implikowana stopa procentowa zmniejszyła się o 25 punktów bazowych, co oznacza, że zmniejszyły się oczekiwania co do tego, gdzie będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. To ma oczywiście bardzo duże znaczenie dla rynku ryzyka, ponieważ w modelach dochodowych podwyższa wycenę spółek giełdowych w przyszłości, stąd też indeksy giełdowe rosną i to jest jeden z tych głównych powodów, dlaczego teraz występuje zjawisko określane jako rajd świętego Mikołaja, czyli wyciąganie indeksów giełdowych tak wysoko, jak tylko się da na koniec roku. A jaki jest oczywiście główny powód takiego zachowania? To oczywiście także statystyka, bo inwestorzy cały czas widzą, że na przestrzeni ostatnich 30 lat to czwarty kwartał był najlepszy do inwestowania na rynku akcji. Jest bardzo prawdopodobne, że ta statystyka zostanie potwierdzona w 2022 roku, jako że mamy do końca roku jeszcze 1,5 miesiąca. Jesteśmy dopiero w połowie czwartego kwartału, więc inwestorzy cały czas mają potencjał ku temu, żeby wyciskać te indeksy tak wysoko, jak się tylko da. I oczywiście zachowanie w poprzednich tygodniach potwierdza, że faktycznie jest duża szansa na takie zachowanie, bo rynek zaczyna dyskontować także miękkie lądowanie w amerykańskiej gospodarce, a to oczywiście napędza inwestorów do tego, żeby przesiadali się znowu na aktywa ryzykowne. Statystyka wspiera inwestorów giełdowych, jest co najmniej jeszcze przestrzeń do świąt Bożego Narodzenia, żeby wyciskać te indeksy giełdowe tak wysoko, jak się da. I w tym wypadku rynek patrzy na zachowanie rynkowej stopy procentowej, a ona jest reprezentowana przez amerykańskie obligacje 10-letnie i w tym wypadku widzimy wykres ceny, nie rentowności, co zwykle zamieszczam, tylko ceny amerykańskich obligacji i wygląda na to, że szykuje się następny tydzień ze świecą, która będzie sprzyjała tezie o tym, że rentowności będą spadać, a ceny amerykańskich obligacji będą rosnąć. Jeżeli faktem jest, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych stał się faktem, no to inwestorzy wiedzą, że w takiej sytuacji jednym z najlepszych sposobów na inwestowanie jest otwieranie pozycji długich w cenach amerykańskich obligacji, w ogóle w obligacjach. Dlatego też jest duże prawdopodobieństwo, że ceny amerykańskich obligacji, w ogóle obligacji na całym świecie będą próbowały rosnąć, dyskontując to, że zbliżamy się po pierwsze do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, po drugie, że ten szczyt inflacyjny w Stanach Zjednoczonych został osiągnięty, no i stąd też presja na amerykańskie obligacje i oczywiście rozpoczyna się sprzężenie zwrotne dodatnie, które mówi, że jeżeli rentowności zaczną dalej spadać, to w naturalny sposób będzie to ciągnęło te indeksy giełdowe w górę, bo te wyceny spółek w modelach dochodowych będą się zwiększały. Dlatego też taki mechanizm powinien wkrótce występować i dawać kolejny potencjał do wyciągania tych indeksów giełdowych tak wysoko, jak się da. Natomiast moim zdaniem w ostatnich dniach do tezy o tym, że indeksy giełdowe będą rosnąć, zaczęło nie pasować zachowanie cen surowców. Od kilku dni mówię także o tym, że bardzo jest ścisłe powiązanie i korelacja między zachowaniem miedzi a zachowaniem koniunktury w gospodarce. Jeżeli cena miedzi rośnie, to inwestorzy uważają, że będzie ożywienie gospodarcze, że będzie pozytywna trajektoria zachowania gospodarki
I odwrotnie, jeżeli cena surowca zaczyna spadać, no to inwestorzy uważają, że będzie negatywne zjawisko w gospodarce i w takiej sytuacji zwiększa się ryzyko angażowania się po długiej pozycji, na długich pozycjach na indeksach giełdowych na rynku akcji. I widzimy, że na rynku miedzi od kilku dni zaczyna dominować tendencja spadkowa. Nie udało się pokonać, nawet punktowo zaatakować linii szyi wielomiesięcznej formacji podwójny szczyt na cenie miedzi w okolicach $8600 i cena tutaj zaczęła spadać tak, że zamknęliśmy lukę wzrostową, która była otwarta kilka dni temu, a to jest negatywna informacja i zaproszenie do pogłębienia tendencji spadkowej. Dlatego też pytanie surowce co dalej jest uzasadnione, jeżeli inwestujemy i zamierza inwestor inwestować na rynkach, angażować się na rynkach akcyjnych, ponieważ jeżeli dojdzie do potwierdzenia zachowania surowców, czyli surowce będą rosnąć, to w takiej sytuacji zwiększy się także prawdopodobieństwo dalszych wzrostów indeksów giełdowych, czyli zmniejszy się ryzyko inwestowania na indeksach giełdowych, więc jeżeli inwestor chce zmniejszyć, zneutralizować ryzyko, to powinien obserwować równolegle zachowanie cen surowców, czy surowce spadają. Ponieważ miedź moim zdaniem jest teraz głównym surowcem, na które należy patrzeć w sytuacji, kiedy indeksy giełdowe próbują wykonać rajd Świętego Mikołaja, kiedy ten rajd już trwa. No i pytanie, czy dadzą wsparcie. Warto także obserwować inne surowce, ponieważ te zjawisko spadków w ostatnich dniach obserwujemy także na przykład na ropie naftowej. Ropa naftowa sięga ostatnio wsparcia w rejonie $83 z tendencją ku temu, żeby je przełamać. Natomiast moim zdaniem ropa naftowa żyje generalnie własnym życiem i warto się posiłkować także innymi, w tym wypadku oczywiście ceną złota. Złoto też spróbowało jakiejś korekty spadkowej, natomiast utrzymujemy się cały czas na tym poważnym, bardzo istotnym wsparciem w rejonie $1725 i do czasu utrzymania się powyżej scenariusze prowzrostowe są jednak faworyzowane i one będą tutaj generowały rachunek prawdopodobieństwa na korzyść tych wszystkich, którzy liczą na kontynuację tendencji wzrostowej. I co jest ciekawe, bardzo podobnie jest na cenie srebra, tylko że na cenie srebra jesteśmy teraz zamknięci w małej, krótkoterminowej konsolidacji między oporem w rejonie $21,5, a wsparciem w rejonie średniej kroczącej to jest $20,80 i w takiej sytuacji prawdopodobnie kierunek wybicia pozwoli nam ocenić, czy srebro będzie kontynuowało wzrosty, czy też spadki. I jeżeli zachowanie surowców będzie jednoznacznie prowzrostowe, zwłaszcza ceny miedzi, to w takiej sytuacji moim zdaniem rynek indeksów giełdowych, rynek akcyjny powinien dalej ruszyć do wzrostów, ponieważ zachowanie cen surowców da wsparcie dla popytu na ryzyko, więc surowce co dalej jest także niezwykle ważnym pytaniem, jeżeli chcemy ocenić szansę, prawdopodobieństwo dalszych wzrostów indeksów giełdowych, szansę na to, że ryzyko będzie kupowane. Analiza międzyrynkowa jest tutaj niezwykle pomocna i myślę, że należy ją stosować, szczególnie równolegle patrząc, jeżeli inwestorzy inwestują na rynku akcyjnym, na zachowanie ceny miedzi, które jest w tej sytuacji dla mnie kluczowe. Już same indeksy giełdowe, na co należy także zwrócić uwagę, to wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła nam wzrostową końcówkę sesji i potwierdzenie krótkoterminowego wsparcia, które w rejonie 3915 punktów zadziałało i dało próbę wygenerowania jakiegoś impulsu wzrostowego. W tym wypadku indeks giełdowy moim zdaniem cały czas ma większą szansę na wzrost niż na spadki, że ten rajd będzie kontynuowany. Czekamy na następne wydarzenia, a myślę, że zbliżająca się końcówka miesiąca i perspektywa grudnia będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe. Natomiast ta korelacja i powiązanie między zachowaniem indeksów giełdowych a ceną miedzi jest bardzo dobrze
widoczne jak na dłoni. Więc jeżeli miedź ruszy do góry, to indeksy giełdowe, w tym te oczywiście na Wall Street, powinny kontynuować także ruch wzrostowy. Na giełdach w Azji dzisiaj raczej konsolidacja na małej zmienności i tutaj nie widać jakichś nowych wskazań, które byłyby zaskoczeniem dla rynku, więc prawdopodobnie w Europie czeka nas neutralne otwarcie z oczekiwaniem na to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych i pamiętamy, że dzisiaj kończymy tydzień, więc kształt świec tygodniowych będzie także niezwykle istotny dla inwestorów. Cały czas indeksy giełdowe w Europie, zwłaszcza indeks DAX, zachowuje się relatywnie lepiej niż to, co się dzieje teraz na Wall Street. Pamiętamy na przykład, że indeks DAX wszedł w techniczną hossę, czyli mamy 20% odbicie od minimów, a indeks S&P, czyli ten główny indeks giełdowy na Wall Street, jest cały czas bardzo oddalony od tego zasięgu 20% odbicia od minimów. Wniosek jest też bardzo prosty. To właśnie zachowanie euro-dolara sprawia, że inwestorzy na całym świecie szukają na całym świecie poza Stanami Zjednoczonymi stopy zwrotu. I znowu się potwierdza teza o tym, że jeżeli euro-dolar będzie rosnąć, jeżeli rośnie, to warto inwestować wszędzie, tylko nie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ kapitał szuka tej stopy zwrotu i ona jest relatywnie największa poza Stanami Zjednoczonymi. Gdyby euro-dolar znowu spadał, w takiej sytuacji oznaczałoby, że kapitał z całego świata boi się czegoś i płynie do Stanów Zjednoczonych, do bezpiecznej przystani o największej płynności. I w takiej sytuacji oczywiście mechanizm zachowania indeksów giełdowych poza Stanami Zjednoczonymi byłby odwrotny, ale sam indeks dolarowy i sam euro-dolar raczej mówi nam, że mamy do czynienia z korektą, zatrzymaniem niż z jakimś początkiem głębszej tendencji spadkowej, więc opory działają, ale raczej jest szansa na to, żeby je dalej szturmować, żeby wyceniać euro coraz wyżej. Dlaczego? Ponieważ spadki rentowności amerykańskich obligacji następują, ale spadki niemieckich obligacji nie występują aż w takiej dużej skali, czyli rynek oczekuje, że stopy procentowe w strefie euro pójdą w górę szybciej i dalej niż jeszcze rynek zakładał i relatywnie oczywiście mocniej do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też jest fundamentalna presja na to, żeby kupować euro. I jeżeli dzisiaj oczywiście utrzymamy się nad poziomem 1,02, czyli wtedy w takiej sytuacji dojdzie do potwierdzenia, że w poprzednim tygodniu doszło do wybicia nad opór i sam euro-dolar faworyzuje średnioterminowe scenariusze prowzrostowe. Na rynku walutowym także patrzymy na zachowanie pary dolar do jena, ponieważ widzimy, że znowu te opory w rejonie 140,30 nie są w stanie wywołać większej korekty wzrostowej, a słabość popytu sygnalizuje oczywiście, że rośnie prawdopodobieństwo ruchu w dół i przypominam o wielkiej korelacji, sile powiązania między zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji a samym jenem. Jeżeli rentowności pójdą w dół, czyli ceny amerykańskich obligacji, od czego zacząłem, pójdą w górę, to w takiej sytuacji wszystkie pary związane z jenem, a w szczególności dolar-jen powinien bardzo dynamicznie ruszyć do tendencji spadkowej. No i teraz czas na polskie obligacje, które także oczywiście polskie aktywa w ostatnim czasie musiały zdyskontować wzrost ryzyka geopolitycznego, ale jak widzimy cały czas bardzo się dzielnie bronią i trzymają i w tej sytuacji także występuje ta zależność. Jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to bez względu na to, co się będzie działo, polskie aktywa będą kupowane. A jeżeli euro-dolar pójdzie w dół, to będą sprzedawane. Na chwilę obecną tendencja wzrostowa do cen polskich obligacji jest utrzymana. Dzisiaj najważniejsze zadanie dla popytu będzie, żeby na zamknięciu świecy tygodniowej zbić rentowność polskich obligacji poniżej 7%. Ewidentnie ETF na całą polską krzywą dochodowości faworyzuje grę na formację podwójne dno. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ oczywiście rośnie atrakcyjność polskich akcji, a bramą wejściową do inwestowania cały czas jest rynek krajowej waluty,
W tym wypadku euro-złoty, jeżeli sobie poradzi z poziomem 4,65, to wtedy otworzy się perspektywa ruchu w dół do następnej fali aprecjacji krajowej waluty. Na rynku dolar-złotego dość podobną sytuację mamy w rejonie poziomu 4,50, ale kluczowe wsparcie wygląda na to, że będzie na poziomie 4,30. Scenariusze zakładające umocnienie złotego są faworyzowane. Daje im około 70% realizacji, że tak się stanie w perspektywie co najmniej do końca tego roku. To jest dobra informacja także oczywiście dla giełdy papierów wartościowych, która próbuje spadkowej korekty na fali tych wieści z sądu z Katowic, o czym mówiłem podczas wczorajszego wpisu popołudniowego. Zachęcam, żeby się z tym zapoznać, ale utrzymanie nad poziomem 1700 punktów będzie faworyzowało scenariusze prowzrostowe, ponieważ rynek nie dotarł nawet do poziomu najbliższego Fibonacciego. Dlatego też każde utrzymanie, zwłaszcza świecy tygodniowej, nad poziomem 1700 punktów będzie faworyzowało scenariusze prowzrostowe i to jest moim zdaniem zadanie dla popytu podczas dzisiejszej sesji. Czy uda się powstrzymać spadek indeksu giełdowego poniżej tego poziomu? Bo jeżeli tak się da, to rynek giełdowy w Warszawie także powinien ruszyć znowu w górę na fali tych wszystkich globalnych procesów, o których mówiłem. Radzę jeszcze raz równolegle do tego, jak zachowują się indeksy giełdowe, obserwować cenę miedzi. Ona nam powie, czy popyt na ryzyko atakuje, czy też nie. I surowce, co dalej, to moim zdaniem jest także jeden z tych głównych, kluczowych pytań dotyczących tego, jakie mogą być perspektywy dla indeksów giełdowych w końcówce roku. Czy te dynamiczne wzrosty będą miały miejsce, czy też indeks giełdowy będzie próbował tylko bardzo nieśmiało ruszyć w górę. Od tego moim zdaniem zależy, czy ceny surowców będą potwierdzały zachowanie popytu na ryzyko, czy też nie będą tego wspierały. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego, miłego dnia. Do widzenia, pozdrawiam.